Dzisiaj z profesorem Ryszardem Strzelczykiem porozmawiam o odpowiedzialności notariusza, ale to nie będzie audycja o przypadkach kryminalnych, bo takie były bardzo nieliczne i w zasadzie notariusze nie są najczęściej stroną przestępstwa, nie biorą udziału w przestępstwie, chociaż mogą być w nie wmanewrowani i o tym będziemy rozmawiali, ale też o tym, jak notariusz może rozpoznać i czy może rozpoznać, że ma do czynienia na przykład z osobą, która ma zdolność do czynności prawnych, która nie jest ograniczona w danym momencie w postrzeganiu i rozumieniu rzeczywistości, i czy też notariusz i zaufanie do notariusza, że on będzie reprezentował wasze interesy, jeżeli kupujecie lub sprzedajecie nieruchomość, jest słuszne, a ja powiem, że to jest bardzo często mylone. Zanim jednak oddam Ryszardowi głos, no to zapraszam was do subskrybowania tego kanału. Jeżeli interesuje was prawo w nieruchomościach, trendy na rynku nieruchomości, to co tu się zmienia, co jest istotnego, piszcie nam również w komentarzach sugestie nowych tematów, za niektóre już dziękuję i tam prawo pierwokupu będzie pewnie jednym z kolejnych tematów audycji. No i cóż, Ryszardzie, powiedz mi tak, jak to jest z tym zaufaniem do notariusza w połączeniu z przekonaniem, że notariusz ma dbać o interesy z jednej lub drugiej strony transakcji obrotu nieruchomości? Dzień dobry Państwu, witam Ciebie też, Tomku. Od tego trzeba zacząć, że w Polsce mamy system tak zwanego notariatu łacińskiego. On polega na tym, że ten notariusz jest takim gwarantem obrotu prawnego. Notariusze to są ludzie bardzo dobrze wykształceni, to są prawnicy. Bardzo często to są też i prawnicy, którzy nie tylko ukończyli aplikację notarialną, bo taka jest ta główna ścieżka dojścia do tego zawodu, ale bardzo często są to sędziowie, którzy po paru latach wykonywania zawodu sędziego przeszli, albo prokuratorzy, czy adwokaci, radcowie prawni. W każdym razie są to osoby, to są prawnicy takiego najwyższego sortu, jeśli tak można powiedzieć. Ten system notariatu łacińskiego, to on sprowadza się do tego, że ten notariusz jest tym gwarantem, czyli on w istocie rzeczy w pewnym stopniu jak gdyby reprezentuje państwo i dlatego między innymi notariusz posługuje się pieczęcią taką okrągłą z godłem, z orłem w środku, a w otoce tej pieczęci jest jego imię i nazwisko. I ten dokument, który notariusz tworzy, to jest dokument urzędowy. I ten notariusz, ponieważ on w istocie rzeczy reprezentuje państwo, to on powinien w każdym bądź razie działać i najczęściej działa bezstronnie, czyli on nie reprezentuje żadnej ze stron. Czasami tak się może wydawać, że jak się idzie do notariusza, to jest mój notariusz. To nie jest mój notariusz. Ja oczywiście mogę go znać, ja oczywiście mogę u niego wiele czynności dokonywać, ale to nie jest mój notariusz, bo jego obowiązkiem ustawowym jest dbanie o interesy moje, i o interesy również i tej drugiej strony, czy jeśli jest tam więcej stron, to wszystkich stron, czyli notariusz ma obowiązek zabezpieczyć interesy wszystkich, jeśli to jest umowa, to wszystkich stron tejże umowy, a nawet, co może się wydać dziwne, ma obowiązek zabezpieczyć interesy tych podmiotów, które nie biorą udziału, czyli tych osób na przykład, które nie biorą udziału bezpośrednio w tej czynności prawnej, ale skutek, jaki ta czynność wywiera, może mieć wpływ również i na te osoby. Oczywiście mogą się zdarzyć takie sytuacje, że notariusz jest czymś tam znajomym i że wydaje się na pierwszy rzut oka, że on bardziej zabezpiecza interesy jednej strony niż drugiej, ale raczej to są przypadki rzadkie, bo trzeba wiedzieć, że notariusz odpowiada całym swoim majątkiem za poprawność tej czynności, więc jak notariusz popełni błąd z jakiejś własnej winy, nieuwagi i zostanie pozwany, to on będzie musiał naprawić ten błąd ze swojego majątku. I o ile w przypadku na przykład adwokata czy radcy prawnego, to trudno jest wykazać adwokatowi, że on przegrał sprawę, bo coś tam źle zrobił, jeśli tylko przychodził na rozprawy i starał się,
to trudno mu zarzucić, że on coś źle zrobił, no bo przegranie sprawy jest wkalkulowane w ten zawód adwokata czy radcy prawnego. No dobrze, ale jest takie pytanie, bo czasami się mówi w takim obiegu też publicznym, mówi się, ja jestem tylko notariuszem, ja podpisuję to, co żeście do mnie przynieśli i nie wnikam. To jest druga strona tego medalu, od którego zaczęliśmy rozmawiać. No bo na przykład była kiedyś jakaś umowa, to się zakończyło wyrokiem Sądu Najwyższego, była umowa przedwstępna, gdzie sprzedający, ktoś kto sprzedawał użytkowanie wieczyste, zobowiązał się i w umowie tej przedwstępnej zawarł takie swoje zobowiązanie, że on zobowiązuje się za jakiś czas przynieść z sądu kwitek, że jest wpisany jako użytkownik wieczysty. On w momencie zawierania umowy przedwstępnej nabył to użytkowanie wieczyste, ale jeszcze o tyle nieskutecznie, że wtedy jeszcze nie był wpisany do rejestru sądowego, to tam chyba był kilkumiesięczny okres i stało się później, że z jakiegoś powodu, to jest nieistotne, sąd wieczystoksięgowy odmówił wpisania tego człowieka jako użytkownika wieczystego, no co powodowało, że on nie mógł sprzedać tej nieruchomości, musiał potem zapłacić jakieś odszkodowanie, to jest już na marginesie. Ale doszło do sytuacji takiej, kiedy tak naprawdę ten sprzedający w umowie przedwstępnej zobowiązał się za osobę trzecią, że coś zrobi, za ten sąd tak naprawdę. Nie zostało poprawnie, umowa taka powinna być napisana moim zdaniem, ja ci to sprzedam, ale pod warunkiem, że sąd wieczystoksięgowy mnie wpisze. Jak mnie sąd wieczystoksięgowy nie wpisze, to ja ci oddam zadatek bez płacenia jego równowartości, po prostu rozejdziemy się pokojowo. A tu zostało napisane inne porozumienie. Czy notariusz, który działa w takiej umowie, on powinien sobie powiedzieć, dobrze, strony tak się umówiły, skoro tak się umówiły, no to ja to piszę, czy też powinien odmówić wręcz takiej czynności, chociaż właśnie chyba nawet nie ma podstaw do tego, żeby odmówić. Jak to jest w praktyce? No powiem ogólnie, ale odniosę się do tego przykładu, bo przykład jest ciekawy bardzo, a mianowicie w księgach wieczystych są dwa rodzaje wpisów. Niektóre wpisy są tak zwane deklaratywne, a niektóre są konstytutywne. Te konstytutywne to oznacza prawotwórcze, czyli to dopiero z chwilą, kiedy ten wpis zostaje dokonany, to od tego momentu to prawo przechodzi na następną osobę, czyli można mówić, że to prawo powstaje albo przechodzi w drodze umowy na następną osobę od momentu dokonania wpisu. I co do zasady w Polsce mamy system taki, że te wpisy są deklaratywne, ale w niektórych wypadkach, właśnie w przypadku użytkowania wieczystego, jest artykuł 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który mówi, że ustanowienie użytkowania wieczystego albo przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga dokonania wpisu w księdze wieczystej. Czyli tak naprawdę dopóki nie jestem wpisany, jak kupiłem użytkowanie wieczyste, podpisałem dzisiaj akt notarialny, został złożony wniosek do księgi wieczystej o wpisanie mnie jako użytkownika wieczystego, ale tak naprawdę to ja nie jestem jeszcze tym użytkownikiem, dopóki sąd mnie nie wpisze. A ponieważ sądy szanują pracę, no to sąd mnie wpisze za pół roku, za rok, może za półtora, więc moja sytuacja przez te półtora roku jest taka troszkę niejasna. Rozumiem z tego, co powiedziałeś, to tam sytuacja była taka, że ktoś, taki użytkownik wieczysty, który był nie wpisany jeszcze do księgi wieczystej, zawierał umowę przedwstępną sprzedaży. No i zobowiązał się, prawda, że podpisze umowę końcową w terminie na przykład 3 miesiące i że warunkiem tej umowy, czy zobowiązuje się, że w tym czasie przez te 3 miesiące będę już wpisany do księgi wieczystej. Dokładnie, on się zobowiązał za sąd. Okazało się inaczej, okazało się, że sąd nie był taki szybki i w ciągu tych 3 miesięcy nie wpisał go do tej księgi wieczystej i te 3 miesiące minęły, i przychodzi termin końcowy, zawarcia tej umowy końcowej, a chłopina jest niewpisany do księgi wieczystej i tak nie bardzo wiadomo, co robić. Wydaje mi się, że tutaj troszkę zabrakło wyobraźni notariuszowi, że jednak nie powinien dopuścić do takiej klauzuli, z uwagi na to, że
ten sprzedający zobowiązał się za osobę trzecią, a zobowiązanie, prawda, tej osoby trzeciej nie zobowiązuje, czyli sąd nie jest przecież zobligowany postanowieniami umowy przedwstępnej i sąd własnym życiem tam, własnym tempem funkcjonuje. W związku z tym, ja na przykład bym jeszcze jak byłem notariuszem, bo przez wiele lat byłem notariuszem, ja bym takiej klauzuli jednak bym przestrzegał klientów przed czy ja rozumiem, żebyś przestrzegał, ale właśnie to jest twoje uznanie, że ty byś tak zrobił, ktoś inny uznał inaczej, bo to ja poruszyłem specjalnie tę sprawę, bo ona jest delikatna, bo notariusz może odmówić umowy, jeżeli jest dla kogoś wyraźnie krzywdząca, ale jak ktoś się uprze i powie, że jest w pełni świadomy i żąda, żeby tak było, no to co ten notariusz może zrobić? Wysłać do kolegi ewentualnie, tak? No tak. Jest, proszę Państwa, taki przepis, bodajże 80 prawa o notariacie, któryś tam około, który mówi o tym, że notariusz może odmówić dokonania czynności, jeżeli ta czynność jest sprzeczna z prawem. No i teraz pytanie, czy zamieszczenie takiej klauzuli, no nie jest sprzeczne z prawem, no właśnie, ale z drugiej strony powstaje takie impossibilium, czyli coś, co jest niewykonalne. I teraz, ponieważ notariusz, ja bym z tego punktu chyba wychodził, że ponieważ notariusz ma zabezpieczyć interesy obu stron, jeśli to jest umowa sprzedaży, i ma być tym gwarantem bezpieczeństwa obrotu, a tu mamy sytuację taką, gdzie ta klauzula, to postanowienie, ono nie zależy od osoby sprzedającej, bo zależy od sądu. Przy umowie przedwstępnej na przykład może przepływać zadatek, czasami bardzo duży, i niewywiązanie się z umowy może spowodować konieczność zwrotu zadatku w wysokości podwójnej na przykład. To jest 394 artykuł Kodeksu Cywilnego. W związku z tym ja zastanawiałbym się, ale chyba nawet bym odmówił dokonania czynności, gdyby się ten klient upierał, a wiedziałbym, że ten warunek jest niemożliwy do spełnienia, bo przecież jak się klient upiera, że on w ciągu 10 dni zawrze tę umowę przyrzeczoną i tam już będzie wpisany do księgi wieczystej w dniu zawarcia, a dopiero był złożony wniosek 10 dni temu, to prawdopodobieństwo, że on będzie wpisany jest znikome. Ale to już każdy notariusz musi we własnym sumieniu, korzystając z własnej wiedzy, własnego doświadczenia podjąć decyzję. No właśnie, ale czy klient może w ogóle, jeżeli notariusz mu odmawia i mówi, to jest niezgodne z prawem, a ustaliliśmy, że w tym przypadku to nie była niezgodna z prawem zapis, on po prostu był głupi, a nie niezgodny z prawem, tak? Nierozsądny, powiedzmy tak, nie przewidujący wszystkich okoliczności. Czy ty mówisz, notariusz mówi, odmawiam wykonania czynności, bo to jest niezgodne z prawem, a klient się upiera i zaczyna się skarżyć na notariusza. To jest możliwe. Notariusz ma obowiązek poinformować klienta o tym, że może zaskarżyć tę decyzję do sądu okręgowego, i to się składa za pośrednictwem notariusza, i notariusz, jak dostanie takie pismo w swojej kancelarii, takie kierowane do sądu okręgowego, żeby sąd okręgowy nakazał notariuszowi dokonanie tej czynności, bo ona według tego wnioskodawcy jest zgodna z prawem, to notariusz ma obowiązek przesłać to do sądu okręgowego, chyba że przekona go ta argumentacja, która jest tam zawarta, i dokona tej czynności. Są to bardzo rzadkie przypadki, bo z reguły klienci, jak notariusz nie chce zrobić, to się nie upierają, tylko po prostu idą do innego notariusza. W tej chwili notariuszy jest sporo, kancelarie są ogólnie dostępne, także dużo szybciej jest poszukać notariusza, który jednak dokona tego, niż się procesować. Tak, rozumiem, że ten strzał z tyłu to była demonstracja rolników. Mamy za oknem demonstrację rolników, ona już się tutaj przewinęła, ta lawina taka główna, nawet miałem obawy, czy będziemy mogli tę audycję poprowadzić spokojnie, ale jakoś przeszli, więc gdzie indziej niepokoją.
Kontynuując temat notariatu, ustaliliśmy o tym, że notariusz nie do końca jest reprezentantem stron, tak? On po prostu ma zadbać o ich równość. No i teraz właśnie z tą równością. Notariusze często są proszeni o rzeczy trudne. Niech pan przyjedzie do szpitala i sporządzi pełnomocnictwo od mamy, czy tam testament, czy pełnomocnictwo, czy od dziadka, wszystko jedno. Różne takie dokumenty. No i ten notariusz widzi człowieka leżącego na łóżku, na przykład na ojomie, jakoś tam odpowiadającego, kojarzącego. No właśnie, jak stwierdzić, że ten człowiek, z którym rozmawiasz, kojarzy, co ty do niego mówisz, bo to też chyba nie jest proste. To jest takie związane z ryzykiem zawodu notariusza, prawda? To jest związane z ryzykiem zawodowym i to powiem szczerze ogromnym. I wszyscy notariusze, którzy sporządzają testamenty, no a prawie wszyscy sporządzają, to wyjątki są chyba notariusze, którzy nie sporządzają testamentów, no bo to jest dosyć powszechna czynność, to wcześniej czy później z moich znajomych większość już nieraz była w sądzie, gdzie rodzina bardzo często kontestuje ten testament. To znaczy sytuacja jest taka, że ten testator zmarł, no i ten testament został ujawniony. Ktoś tam z rodziny jest bardzo zdziwiony, bo oczekiwał innych rozwiązań. No i czasami jest tak, że rodzina wręcz nie wierzy, że ten zmarły tata, mama, dziadek, babcia taką decyzję mógł podjąć i taki sporządzić testament. I bardzo często wykazują przed sądem, czy starają się wykazać przed sądem, że na przykład ten zmarły nie był świadomy tego, co robi, że miał demencję, że leczył się psychiatrycznie, że brał jakieś leki psychotropowe. Nawet często zdarza się, że rodzina dysponuje zaświadczeniami lekarskimi, że tak rzeczywiście było. No i wtedy notariusz jest wzywany jako świadek i ten notariusz niby jest tam świadkiem, ale z drugiej strony taki trochę świadek, ale taki trochę zamieszany w sprawę, no bo on... Półoskarżony. Taki świadek, no aż tak nie chcę powiedzieć, ale taki trochę świadek, taki półprzypozwany, prawda, że taki półświadek, półpozwany, no bo jeżeli on sporządził akt obejmujący testament, a ta osoba, ten testator był chory psychicznie albo nieświadomy, no i ten testament, zostanie stwierdzona nieważność tego testamentu, a na przykład spadkobierca już rozdysponował ten majątek, prawda, sprzedał i tak dalej, a majątek mógł być wielki, odzyskanie tego nie będzie możliwe, no to tam ten notariusz gdzieś może znaleźć się też i w okolicach tej ławy pozwanych, więc on tego testamentu broni. No najczęściej to są bardzo uczciwi ludzie, notariusze, i bardzo skrupulatni. I prawda jest taka, że notariusz nie jest w stanie stwierdzić, no tak w 100%, że osoba, która do niego się stawiła na akt notarialny, że ona jest całkowicie poczytalna, no bo ja nie muszę tego tłumaczyć, to każdy z nas wie, że przecież są różne schorzenia takie depresyjne, że jednego dnia ktoś ma depresję, innego nie ma, jednego jest w lepszym stanie, innego dnia jest w gorszym, no czasami tam go rodzina podtrasuje, on jest w dobrym stanie, nawet jest przekonujący, jest inteligentny, a następnego dnia w ogóle nie pamięta, co się działo poprzedniego dnia. Notariusz nie jest w stanie tego sprawdzić, więc robi takie rozpoznanie bojem. Najczęściej rozmawia z tą osobą, pyta o różne sprawy życiowe, no w takiej zwykłej rozmowie stara się przekonać, czy ta osoba jest świadoma. I jak jest nieświadoma, no to wtedy ma prawo odmówić dokonania tej czynności i bardzo często odmawiają notariusze tych czynności. Sam takich czynności nieraz odmawiałem, a odbywa się to w ten sposób najczęściej, że ktoś z rodziny dzwoni i mówi, że
prawda, no, że babcia leży w szpitalu, jest bardzo ciężko chora, zagrożenie życia, jest całkowicie świadoma, no ale nie może się poruszać, nie może podejść do telefonu, jeszcze jak dawniej, dzisiaj to komórki, to tam łatwiej, no, więc nawet czasami jest tak, że ten notariusz nie może porozmawiać bezpośrednio z tą osobą, no ale z drugiej strony chce pomóc, jak ktoś umiera, to jest czynność taka bardzo słabo płatna, już nie pamiętam, chyba do 100 zł plus koszty wyjazdu, więc niewiele płatna, a czasami się cały dzień straci, bo czasami się do tego szpitala przyjeżdża, a ten chory jest obchód na przykład i, prawda, i trzeba poczekać, aż się skończy obchód. Czasami jest tak, że śniadanie albo obiad spożywa i też nie można tam wejść. Trochę ciszy potrzeba, trochę spokoju, żeby testament odczytać. No i skuszony, że tak powiem, czy zwabiony przez tą rodzinę notariusz jedzie do tego szpitala, no a tam leży babcia, która nie kontaktuje, nie wie, o co chodzi, prawda, patrzy w sufit i tam ten wnuczek przekonuje, babcia chciała mi wszystko zapisać, mówiła, że mi wszystko zapisuje i babcia całkowicie wszystko wie, no ale to, co ten notariusz widzi, to nie przemawia za tym, że ta babcia wszystko wie, no więc w takiej sytuacji musi po prostu odmówić. Ale opowiadałeś mi kiedyś, jak rozmawialiśmy prywatnie, o 2 sytuacjach. Pierwszą teraz poruszę, że na przykład zapytanie się lekarza w szpitalu o to, czy on uważa, że ten człowiek, który tam leży, jest całkowicie kontaktujący, nie jest najlepszym wyjściem ze strony notariusza, bo powiedziałeś, że ten sam fakt zapytania pokazuje, że notariusz ma jakieś wątpliwości. Tak, bo zawsze w takiej sytuacji rodzi się w czasie tej rozprawy, rodzi się takie pytanie, prawda, tej tam mecenasa, pełnomocnika tej rodziny, że panie notariuszu, bo pan twierdzi, że no, ta pani była całkowicie świadoma, całkowicie poczytalna, ale jednocześnie zwracał się pan do lekarza z prośbą o wydanie zaświadczenia, czy stwierdzenie, czy ta pani jest poczytalna. Czyli musiał pan mieć jakieś wątpliwości. Jakaś lampka czerwona się panu zapalała, skoro pan o to pytał. Jak do pana do kancelarii przychodzi klient i mówi: dzień dobry, panie notariuszu, chciałem, żeby pan sporządził mój testament, to pan się go pyta, a pan jest normalny, a ma pan dokumenty od psychiatry, że pan jest normalny? No nie pyta pan. A tu w tym wypadku pan zapytał, czyli coś było, jak to się mówi kolokwialnie, na rzeczy, skoro... No i teraz, jeżeli do tego są jeszcze dołączone jakieś dokumenty, że ta osoba naprawdę się leczyła, że brała jakieś leki, no to wynik takiego postępowania może być różny. Ale ja też powiem, że notariusz ma ciężki kawałek chleba, bo sam byłem świadkiem aktu, gdzie jednym ze sprzedających duże udziały w dużych nieruchomościach był starszy pan, mocno starszy pan, ale jak znałem tego pana i on był doskonale kojarzący. Oprócz tego, że jak większość osób, które źle słyszą, miał zwyczaj wyłączania aparatu słuchowego. I notariuszka przeczytała akt notarialny, potem się go pyta, tak patrzy na niego: starszy pan, czy pan wie, co pan robi? A ten milczy jak głaz. W końcu się okazało, że dobrze, no trzeba głośniej. Wykrzyczała do niego, on: tak, sprzedaje działkę, numer taki, z księgi wieczystej, numer taki. On pamiętał, bo to był majętny człowiek, miał różne działki, miał dużo nieruchomości. Słuchaj, doskonale wiedział, każdemu życzyłbym w starszym wieku takiej pamięci i takiego kojarzenia, jak ten człowiek miał, po prostu był głuchy. Ale przejdźmy do sprawy tożsamości i kiedyś mi opowiadałeś, że twój znajomy, bodajże notariusz, czy to ty, nie wiem, trafił na sytuację, gdzie podpisywał akt, jakaś starsza pani siedziała i ona się okazała, po przeczytaniu całego aktu, tam była jakaś Jadwiga na przykład X, a ona się zapytała, czy ma się podpisać Jadwiga czy Teresa, bo to była babcia bliźniaczka, tak? Było tak? Coś takiego? Tak było, zaraz o tym powiem, ale jeszcze odniosę się pokrótce do tej osoby głuchej, bo trzeba, żeby państwo wiedzieli, że jeśli osoba jest niesłysząca, to nie ma problemu, bo z drugą osobą taką bliską przychodzi i wtedy notariusz tylko zaznacza to w akcie notarialnym, udział tej drugiej osoby takiej bliskiej i wtedy
albo czasami jak jest ktoś, czasami trzeba poprosić biegłego tłumacza języka migowego, ale jeśli jest z osobą bliską i to nie ma wielkiego problemu, tylko notariuszowi trzeba to powiedzieć, żeby on to odnotował w akcie notarialnym i zadbał o to, żeby ta osoba, która nie słyszy, żeby zapoznała się rzeczywiście z treścią tego aktu notarialnego, bo tu w tym przypadku, o którym ty mówisz, to sytuacja była taka, że ten pan wiedział, co robi, czyli wiedział, jakiej czynności dokonuje, ale nie słyszał aktu, a na końcu aktu notarialnego jest taka klauzulka, że akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. No i ten pan podpisałby ten akt tak naprawdę bez wysłuchania go. Także nie ma problemu, jak jest osoba niedosłysząca czy głucha, tylko trzeba notariuszowi o tym powiedzieć. Ja tak szybciutko powiem, że też taką panią miałem kiedyś w czasie aktu notarialnego, gdzie ja doszedłem do wniosku, że ona chyba nie słyszy i w związku z tym zapytałem jej, czy bardzo miła, sympatyczna pani, uśmiechająca się, więc jej zapytałem, czy pani rozumie to, co ja do pani mówię. A pani na to, więc pytam dalej, czy pani nie rozumie? No, czyli inna rozumie, inna nie rozumie, więc i okazuje się wtedy ta wnuczka chyba, która była obecna, mówi: o, panie notariuszu, babcia nie słyszy, ale myśmy tyle aktów podpisali i nigdy nie było problemu. No, po prostu nie wiedziały panie, że to można zrobić też. Natomiast wracając do tego pytania o tego kolegę, to rzeczywiście tak było, że bo to kolega notariusz kiedyś opowiadał, no wtedy już się śmiał, ale wcześniej mu nie było do śmiechu za bardzo, bo odczytał akt notarialny i jak przyszło do podpisania tego aktu i już odczytany był, już pani miała podpisać i tuż przed podpisem pani się pyta: ale panie notariuszu, jak ja mam się podpisać, czy tam Jadwiga, czy Teresa? No on mówi: no musi się pani podpisać Jadwiga, tak jak się pani nazywa. A pani mówi: no bo tak naprawdę to ja się nazywam Teresa, a Jadwiga to jest moja siostra bliźniaczka, ale siostra bliźniaczka pojechała do sanatorium, ale ja za nią zawsze od dziecka wszystko podpisuję. No i okazało się, że akt nie mógł się odbyć. No jednak tym razem pani się sypnęła, ale pani nie chciała oszukać, pani nawet, bo ta pani to powiedziała w dobrej wierze, ona nie chciała oszukać, bo jakby chciała oszukać, to by tego nie mówiła. Ona po prostu nie zdawała sobie sprawy, no czasami tak jest, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że tego nie można robić, że to musi się podpisać ta dana osoba. No ale gorzej... Siostry bliźniaczki podobne jak 2 krople wody, bo ona była podobna do tego zdjęcia, jak tak mówił ten kolega, jak 2 krople wody, to one po prostu już tam nieraz jedna za drugą coś robiła. Nie jeden egzamin ona tam zdała jedna za drugą pewnie. No, to jest problem bliźniąt, bo też nie może się notariusz pytać, czy pani ma siostrę, brata, bliźniaka, tak? Bo przecież rozpoznanie, no właśnie, i teraz te dowody tożsamości. Dowód tożsamości ważny jest 10 lat. Jakieś tam zdjęcie masz, może sprzed 10 lat, a może trochę starsze przyniosłeś, więc na tym zdjęciu jest zupełnie jakaś osoba, czas upłynął. I to nie są dowody takie, że tam masz odcisk palca, dane genetyczne i tak dalej. Nie, po prostu masz jakiś dokument ze zdjęciem nawet, bo powiedzmy przez notariusz może napisać akt, że ty byś mi napisał, to może powiedział, że mnie znasz osobiście, bo już tyle lat się znamy chyba, że może byś mi zaufał, że ja to ja. I ja tak miałem akty pisane często. Czyli notariusz nie musi powoływać na jakiś konkretny dowód tożsamości. Jak to jest? Czy to jest częsty problem u notariuszy? No i jak jest z odpowiedzialnością w takich przypadkach? No, z odpowiedzialnością może być różnie, bo notariusz ma obowiązek ponad wszelką wątpliwość ustalić tożsamość tej osoby, która podpisuje. I teraz jak on to robi? No, to robi zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, czyli posługuje się dowodem osobistym, posługuje się paszportem. Czasami rzeczywiście tak jest, że to zdjęcie w dowodzie, no, ktoś się zmienił, ktoś wyszczuplał, okulary nosi albo nosił okulary, na zdjęciu jest w okularach, teraz jest bez okularów, miał więcej włosów, teraz ma mniej.
prawda, miał inny kolor, bo tam pani na przykład przefarbowała sobie, no czasami jest rzeczywiście trudno. Notariusze nie przechodzą żadnych szkoleń odnośnie do identyfikacji osób po takich cechach niezmiennych. No i w związku z tym tylko opierają się na swoim takim życiowym doświadczeniu. Notariusz jest obowiązany do sprawdzenia tej tożsamości ponad jakąkolwiek wątpliwość, więc wolno mu posłużyć się na przykład innym dokumentem. Mnie to się zdarzało wielokrotnie, że jak ktoś inaczej wyglądał, to pytałem się, a czy przypadkiem nie ma pan jakiegoś innego jeszcze dokumentu. Jeśli miał tam jakiś dokument taki ze zdjęciem, na przykład, ja nie wiem, prawo jazdy, czy oprócz dowodu miał jeszcze paszport, no to po prostu go okazywał. Ale w sytuacji, w której notariusz ma wątpliwości co do tożsamości, no to powinien w takiej sytuacji odmówić. No bo nie może być tak, że ktoś przychodzi do notariusza, podaje się za właściciela nieruchomości, i notariusz bierze to za dobrą monetę, że ktoś zmienił się, że jest niepodobny i sporządza akt notarialny, no to wówczas to podlegałoby pewnie ocenie sądu i sąd najprawdopodobniej też oceniałby, czy to zdjęcie w tym dowodzie osobistym, czy jeśli dysponowałby tym zdjęciem, czy na tym zdjęciu był podobny, czy ono mogło wzbudzić wątpliwości, czy nie. To samo zresztą dotyczy dokumentów, bo na przykład czasami jest pieczęć podrobiona. Była taka sytuacja, gdzie notariusz tu miał odpowiedzialność cywilną, postępowanie cywilne z uwagi na to, że jakaś pieczęć, już nie pamiętam, czy to była pieczęć innego notariusza, czy jakaś inna urzędowa pieczęć była podrobiona i ona była milimetr węższa niż pieczęć taka prawidłowa, fabryczna. No i tam zarzut był taki, że on powinien to zauważyć, aczkolwiek ja oglądałem te pieczęci i to było nie do zauważenia, ten milimetr, czy milimetr z kawałkiem tej różnicy, tej przekątnej, czy tam średnicy, to było niezauważalne, ale tutaj w pierwszej instancji sąd stanął na stanowisku, że on powinien to dostrzec. I jeszcze, co ciekawe, i tu błędnie, że sąd zarzucał notariuszowi, czy nie sąd, tylko tam strona, ten poszkodowany, bo tam też to było pełnomocnictwo, z tego co pamiętam, że on nie zadzwonił do innego notariusza z zapytaniem, czy ten inny notariusz to pełnomocnictwo sporządził rzeczywiście, bo to pełnomocnictwo było chyba podrobione, z tego co pamiętam. Nie jestem pewien. W każdym bądź razie pełnomocnictwo w tym akcie notarialnym na pewno było, i zarzut był między innymi też tego typu, że ten notariusz nie dzwonił do innego notariusza z zapytaniem, czy ten inny notariusz sporządził to pełnomocnictwo. Ale notariusz nie ma trybu do tego, żeby dzwonić do innego notariusza. Jak go zna, to może zadzwonić, tak powiedzmy sobie, ale nie jest to obowiązek, tak? Dzwonić, ale sprawa jest trochę, mówiąc zupełnie wprost, jest dość delikatna, dlatego że czynności notarialne są objęte tajemnicą zawodową i notariusz nie ma prawa rozpowszechniać tych informacji, które powziął w czasie wykonywania czynności notarialnych i nie ma prawa przychodzić do domu i żonie opowiadać, prawda, czy bratu, czy siostrze, czy znajomym o tym, na czyją rzecz, czy dla kogo jakieś czynności i jakie sporządzał, i nie ma też prawa opowiadać o tych czynnościach trzeciej osobie, która do niego dzwoni. Chociażby nawet był to jego kolega notariusz, prawda? Notariusze, dbając o to bezpieczeństwo obrotu, robią to, bo jeżeli dzwoni do mnie kolega, który mówi, że mam pełnomocnictwo, które ty sporządziłeś, a ono mi wygląda podejrzanie, to sprawdź, czy jest rzeczywiście sporządziłeś, to wiadomo, że jeden notariusz i drugi chce zapobiec ewentualnemu przestępstwu, więc to sprawdza, ale to jest takie półformalne. Dlatego przydałby się postulowany od wielu lat rejestr pełnomocnictw, tak, żeby można było takie pełnomocnictwo sporządzone w formie notarialnej
zarejestrować w takim rejestrze i wtedy wiadomo by było, czy ono zostało udzielone, bo jest zarejestrowane i czy przypadkiem nie zostało odwołane. To kolejny problem. Rozmawialiśmy o tym bardzo szeroko w jakiejś poprzedniej audycji i tu link na dole, bo tam jest kilkanaście minut na temat tych pełnomocnictw. Nie będziemy teraz tego powtarzali. Natomiast powiem Ci właśnie te przykłady jeszcze, to ja znam taki przykład, gdzie notariusz dostał perfekcyjnie wydrukowane skan z czegoś, podrobioną treść, ale skan z pieczęcią i wtedy oskarżono go o to, że on nie rozpoznał, że to jest skan pieczęci i wziął ją, nie rozpoznał, że to, bo wiadomo, przy kiepskiej jakości druku, no to tam będą piksele na tej pieczęci, a odcisk pieczęci nie ma żadnych pikseli, bo jest analogowy, tak? Ale przy coraz perfekcyjniejszej jakości drukarek i skanerów, to ja myślę, że to już naprawdę trzeba byłoby zaawansowane badania prowadzić nad takim dokumentem. No i też była sprawa kiedyś z notariuszką jakąś, która napisała akt notarialny, trafiła na wyłudzacza, jakiegoś oszusta sprzedającego, który się tam podawał za swojego brata bodajże i to nie bliźniaka w tym przypadku. No i Rada Notarialna, nawet o ile dobrze pamiętam, bo to były ten, który strony transakcji skarżyły się na tą notariuszkę i ten, któremu to mieszkanie sprzedano, to Rada Notarialna chyba ją rozgrzeszyła, bo stwierdziła, że nie mogła poznać po dokumencie, a tam sąd stwierdził, że osoba na zdjęciu w dokumencie była łysa, a przed nią siedziała porośnięta włosami i to się powinna jej czujność powinna sprawdzić, czy to nie jest peruka. Tak? No, to są ciężkie sprawy i do tych dokumentów jeszcze wróćmy, bo fałszywość fałszywościami, ale notariusz często prosi o jakieś dokumenty dodatkowe, wypisy z rejestru gruntów, no tak powszechnie na przykład poświadczenie, że nikt nie jest zameldowany i ludzie myślą, że to są chyba warto powiedzieć, że te dokumenty nie mają żadnej daty ważności. One są ważne w momencie, kiedy zostały wydane przez ten urząd, bo one opisują wiedzę urzędu na dany moment, a pół minuty później ktoś wymeldował wszystkie osoby, może tam zameldować całą gromadę ludzi. No to tak mniej więcej wygląda. Czy w ogóle czy notariusze mają pytanie o te dokumenty, znaczy w sensie od klientów, jak to wygląda? No oczywiście, że mają i tutaj też zdrowy rozsądek, no jeżeli dokument jest istotny, na przykład czasami wypis z rejestru gruntu, bo są jakieś zmiany powierzchniowe, no to on nie powinien być, nie ma żadnego terminu ważności takiego dokumentu, no ale on nie powinien być zbytnio stary. I no rzeczywiście na przykład zaświadczenie dotyczące osób zameldowanych, no można się wymeldować, dostać zaświadczenie, a za 2 godziny wrócić do urzędu i się z powrotem zameldować i zaświadczenie będę miała, zameldowany będę. Na szczęście skończył się już ten okres, kiedy tym meldunkiem można było, ten meldunek był jak własność, kiedyś jeszcze w tym ustroju dobrze, szczęśliwie minionym, to jak ktoś się gdzieś komuś zameldował albo tamten go nieopatrznie zameldował, no to w gruncie rzeczy tam mógł funkcjonować do końca życia, nie można się go było pozbyć. No w tej chwili ten meldunek to jest tylko takim potwierdzeniem faktycznego miejsca zamieszkiwania i taką osobę, która utraciła tytuł, bo nie mieszka tam, no to można wymeldować administracyjnie, aczkolwiek jest to kłopot. Wrócę jeszcze tylko jednym takim, może 2 zdaniami do tych dokumentów i ich kserokopii kolorowych. Dawniej nie było tego problemu. Jak był czarno-biały dokument, to wiadomo było, że to jest kserokopia. Jak był kolorowe pieczątki, kolorowe podpisy, no to wiadomo, że oryginał. No już teraz tak nie jest. Niektóre te kopiarki są tak perfekcyjne, że naprawdę jest trudno odróżnić, ale są takie urządzenia, które przepuszczają, to wygląda, to jest takie pudło, do którego wkłada się taki dokument i naświetla się ten dokument falami o różnej częstotliwości i jeżeli to jest kserokopia, to ona
przy przełączaniu tych częstotliwości zawsze tak samo świeci, czyli widać, że to jest kopia. Natomiast jeżeli to jest oryginał, to jak się naświetla fala o tej długości, to na przykład pieczątkę widać, ale podpis zniknął, bo ten tusz tego długopisu ma inną, no i reaguje na inną falę niż tuż na tej pieczątce, prawda? A przy innej, jak przeskakuje na kolejną częstotliwość, to na przykład znika pieczątka, a pojawia się ten podpis, a w innym momencie jeszcze coś innego się pojawia, coś innego znika, czyli wiadomo, że to jest pisane różnym tuszem, no to, czyli że jest to dokument oryginalny. Dosyć drogie urządzenia, no ale w niektórych rzadko, a w niektórych kancelariach notarialnych są. No dobrze, to już tak, zmierzając do brzegu jeszcze, to opowiem Państwu historię i Ciebie poproszę o komentarz, bo ja współpracowałem z bardzo dobrą kancelarią notarialną, kilku wspólników i tam jedna z pań wspólniczek, doskonała notariuszka, od razu powiem, specjalista prawa i tak dalej, ale miała jak dla mnie jedną wadę. Jak się ktoś zapytał o to, czy to, co robi z aktem notarialnym, ta umowa to jest 100% pewna, to ona natychmiast zrobiła wykład prawa. To tak jak ja bym wam zrobił wykład na temat ryzyka w obrocie nieruchomościami i powiedział o wszystkich możliwościach. Skutek był taki, że strony czasami w ogóle uciekały z kancelarii i potem przez miesiąc trzeźwiały i leczyły swoje obawy, czytały literaturę, a chyba tak naprawdę ten obrót nieruchomościami jednak no jest dość bezpieczny. Nie jest 100% bezpieczny, ale też chyba nie można przesadzać z takim strachem. No i czy notariusz ma obowiązek koniecznie każdemu powiedzieć, co może się złego stać w transakcji? No, jak notariusz ma dużą wyobraźnię i dużą wiedzę, no to rzeczywiście może antycypować różne złe, przyszłe wydarzenia i to pewnie nie będzie pozbawione logiki. Natomiast no, w ten sposób można każdą transakcję zepsuć. No, mam przykład, słuchaj, mam przykład takiej sytuacji. Przychodzi do notariusza ktoś, kto sprzedaje mieszkanie komuś, kto musi posłużyć się kredytem. I ten ktoś sprzedający zapyta się notariusza: panie notariuszu, kiedy przychodzi własność i co się stanie, jak ten bank odmówi temu człowiekowi kredytu, z jakiegoś powodu się zbiesi i nie zapłaci i co wtedy będzie? No przecież to jest natychmiast cała litania strachu, bo notariusz powie, że własność to pan właśnie podpisał umowę, czyli właśnie przeszła. Właśnie przeszła, tak? A że pieniędzy pan nie dostał, no to jest już inny problem. No tak, to jest dosyć częste pytanie. A co się stanie, prawda, z chwilą podpisania aktu własnej przechodzi, bo tutaj ten wpis jest co do zasady deklaratywny, czyli własnej przechodzi z chwilą podpisania aktu, no a pieniędzy jeszcze nie ma. Nie ma, jeszcze długo nie będzie, bo na przykład bank potrzebuje 7 dni czy 5 dni no, na uruchomienie tego kredytu, ale bank uruchomi ten kredyt, no wtedy, jeśli ten kredytobiorca, czyli kupujący, też spełni warunki, które są zawarte w umowie kredytowej, no a jak nie spełni, no to bank może uchylić się od wypłaty tego kredytu. Dlatego mnie się tak nie zdarzyło, ale notariusze, no, to są naprawdę kompetentne osoby i najczęściej notariusze żądają właśnie z tego względu, żądają okazania im tej umowy kredytowej, żeby postanowienia tej umowy kredytowej ewentualnie przenieść do tego aktu notarialnego, żeby no, to te czynności, które ten kupujący musi wykonać, żeby uzyskać uruchomienie tego kredytu, to żeby one były również i w akcie notarialnym. Żeby nie było tak, że no, kredyt ma zostać uruchomiony, a okazuje się, że no, on na przykład czegoś nie może zrobić albo nie zrobił i kredyt nie jest uruchomiony. Dlatego notariusze no, badają również i bardzo często, no może nie wszyscy, ale większość jednak bada te postanowienia tych umów albo na przykład tych promes udzielenia kredytu. Znaczy, u nas to jest w ogóle problem taki,
że to przeniesienie własności jest bezwarunkowe. I to oczywiście można potem dochodzić w sądach, w różnych sporach z zapłaty pieniędzy. Nie chcę o tym rozmawiać teraz, bo to nie jest temat naszej audycji na dzień dzisiejszy, ale w którejś z poprzednich audycji chyba mówiliśmy o tym, że no niestety, moim zdaniem przynajmniej, w Polsce brakuje takiego deed office, jak jest gdzieś tam w jakichś innych systemach prawnych, gdzie z jednej strony wpływa, w cudzysłowie mówię, jakby własność tej nieruchomości, z drugiej wpływają pieniądze i jest ktoś, kto patrzy, czy aha, tu jest nieruchomość, tu są pieniądze, no to on przekazuje to stronom, a jeszcze przy okazji sprawdza, no dobrze, ale ty miałeś na przykład oddać ten dom razem z basenem, a tutaj nagle dom jest, ale basen wykopałeś i wyniosłeś gdzieś. No. W prawie niemieckim na przykład robi to notariusz. No tak. A lepiej są zabezpieczone strony w przypadku w prawie niemieckim. U nas nie, niestety, no ale cóż, tak to wygląda. A u nas jest tak, że bardzo często na aktach notarialnych jest to pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, bo to jest pytanie, co było wcześniej, jajko czy kura. Bo pytanie, no, czy ja mam podpisać akt notarialny, bo wtedy przejdzie własność i dopiero później ten kupujący ma zapłacić, czy ja jako sprzedający mam podpisać, prawda, no, na wiarę i liczyć na to, że on w ciągu dnia czy 2 dni zapłaci, czy też mam stać twardo na stanowisku, że nie, niech pan najpierw zapłaci, to ja dopiero wtedy podpiszę ten akt notarialny. No i wtedy jeden mówi, że nie zapłaci, dopóki nie zobaczy podpisu sprzedającego na akcie, a drugi mówi, że nie złoży podpisu, dopóki nie zobaczy pieniędzy na swoim koncie. No i już można marynarkę zdjąć, bo rozmowa będzie długa i nie wiadomo jak się skończy. Praktycznie nierozwiązywalny spór. Ktoś musi troszkę ustąpić. Bo oczywiście można w tym akcie notarialnym zamieścić te klauzule o poddaniu się egzekucji, prawda, w zakresie zapłaty ceny kupującego w trybie artykułu 777 albo w zakresie wydania, no ale jednak jak kasę mam na koncie, na swoim rachunku, to jest większe zabezpieczenie niż jak mam akt notarialny, gdzie ten kupujący zobowiązał się, prawda, i poddał się egzekucji, że mi tę kasę przeleje. No to jest odwieczny problem w Polsce i tu nie będziemy teraz mnożyli, bo przecież znamy te przykłady. Kupujący też się może bać, jak to dałem pieniądze, a nieruchomość mam dostać za miesiąc, jak wiadomo w jakim ona będzie stanie i co tam będzie. Różne. Większość transakcji przechodzi porządnie, ale to nie zawsze. Większość nie znaczy zawsze. I ja myślę, że to warto by kiedyś w polskim prawie poprawić. Na razie tak się wszyscy przyzwyczaili, że jest jak jest, ale w sumie no, można czasem robić lepiej. Na dzień dzisiejszy dziękuję Ryszardowi. Państwa zapraszam do subskrybowania kanału i do pisania nam też sugestii nowych tematów. Przypominam, że na stronie symen24.pl też znajdziecie te nasze rozmowy i czasami z jakimiś dodatkowymi informacjami. No i cóż, trzymajcie się, cześć.